Serdecznie zapraszam do odcinka 11 playlisty Jak to działa pod tytułem Miska ryżu część pierwsza. W poprzednim odcinku 10 Ta pani płaci przedstawiłem moje sugestie dotyczące zapobiegania i obrony przed inflacją. W tym odcinku opowiem o zagrożeniach wynikających z wprowadzania waluty cyfrowej CBDC. W tym odcinku powiem parę słów o nowym, diabelskim wynalazku międzynarodowych bankierów, czyli walucie cyfrowej CBDC. Skrót CBDC pochodzi od angielskich słów Central Bank Digital Currency, czyli cyfrowa waluta banku centralnego. O historii i znaczeniu banków centralnych można dowiedzieć się z playlist Wiatr z Zachodu i Władcy Olimpu. CBDC to nowa forma waluty emitowana cyfrowo przez bank centralny i ma być legalnym środkiem płatniczym. Nie może być ona wydawana przez prywatne banki komercyjne, ale tylko przez bank centralny w danym państwie. Na przykład Bank Kanady, Bank Japonii, NBP i tym podobne, który ma monopol w tym zakresie. Co najważniejsze, CBDC ma wyłącznie formę elektroniczną, a nie gotówkową. CBDC jest najnowszą technologią stworzoną w jednym konkretnym celu, a mianowicie ustanowieniu totalitarnego rządu światowego oraz wprowadzeniu jednej jedynej światowej waluty, czyli CBDC. Taka manipulacja pozwoli międzynarodowym lichwiarzom na likwidację walut narodowych, a tym samym pozbawienie suwerenności państw, które zgodzą się na jej wprowadzenie. Spisek ten nie jest żadną teorią i ma uczynić z nas niewolników dla nadludzi, o których wspominają Schwab i Harari. Jakie konkretne zagrożenia niesie ze sobą CBDC? Po pierwsze, ten cyfrowy pieniądz może posiadać datę ważności, po której upływie wygasa lub też zmniejsza się jego nominał, tak zwany pieniądz czasowy. Po drugie, jest on programowalny, czyli władza może go dowolnie zaprogramować na kupowanie wybranych artykułów, zakazywanie kupowania innych, a nawet wprowadzenie reglamentacji na wybrane zakupy. Coś jak kartki na mięso czy cukier w Polsce komunistycznej. Po trzecie, może być warunkowy, czyli zezwalający na zakup artykułów czy usług, jeśli obywatel uzyska wymaganą ilość punktów społecznych. Jest to podobne do społecznego systemu kredytowego w Chinach. Po czwarte, w razie odmiennych poglądów czy sprzeciwu obywatela wystarczy zablokować jego rachunek i tym samym pozbawić go środków do życia. Obywatel ma zachowywać się jak tresowany piesek, gdyż w przeciwnym razie spotka go bezlitosna i natychmiastowa kara. Jednym słowem, waluta cyfrowa CBDC pozwoli władzy w 100% kontrolować wszystkie wydatki każdego z nas, narzucać je lub ich zabraniać, w zależności od potrzeb danej elity rządzącej. Czyli CBDC to oficjalne wprowadzenie komunizmu, ale już nie w skali jednego czy kilku państw, ale w skali ogólnoświatowej. Oto jak wygląda globalistyczna wizja międzynarodowych bankierów, czyli stworzenie utopijnego świata komunistycznego, pozbawionego praw własności, wolności i przekonań, akceptującego zdeformowaną wizję rodziny poprzez propagowanie ruchu LGBT, sprowadzającego wiarę i Kościół do multikulti, czyli instytucji podległej jednemu nieomylnemu i wszechpotężnemu rządowi światowemu, dążącego do zniszczenia przedsiębiorczości i myśli indywidualnej, dążącego do zniszczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych poprzez przejęcie własności przedsiębiorców oraz przekazanie praw własności ziemi korporacyjnym instytucjom rolnym.
realizację zakazu przemieszczania się obywateli poprzez wprowadzenie stref 10-minutowych i odebranie prawa użytkowania samochodów spalinowych oraz wiele innych realizowanych obecnie łajdactw może ułatwić im wprowadzenie CBDC, czyli pełnej kontroli nad nami, armią niewolników, być może za miskę ryżu. Jak twierdzi wielu ekonomistów, waluta cyfrowa CBDC to nowoczesna forma totalitaryzmu, o której komunista Józef Stalin z Adolfem Hitlerem mogliby tylko pomarzyć. Jak powiedział kiedyś o elicie międzynarodowych bankierów James Madison, czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych, historia pokazuje, że kredytodawcy potrafią użyć całego szeregu metod, takich jak nadużycie władzy, spiski, oszustwa i przemoc, by zapewnić sobie kontrolę nad pieniądzem i jego emisją, w ten sposób zdobywając władzę nad rządem. Moi drodzy, słowa te Madison wypowiedział około 200 lat temu i z pewnością nie przypuszczał, że będą to słowa prorocze, których ukoronowaniem jest właśnie waluta cyfrowa CBDC. Na tym zakończę odcinek 11, w którym opowiedziałem o najistotniejszych zagrożeniach dla naszej wolności wiążących się z wprowadzaniem waluty elektronicznej CBDC. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 12 pod tytułem Miska ryżu, część 2.